Rower Velar to nowy, już czwarty członek rodziny brytyjskiej marki, pozycjonowany między modelami Range Rover Evoque i Range Rover Sport. Jest luksusowym SUV-em średniej wielkości i, jak łatwo się domyślić, jego grupa docelowa to ludzie o zasobnych portfelach, celebryci i ci wykonujący prestiżowe zawody, tacy jak lekarze czy prawnicy. Dostępnych jest co prawda aż 6 jednostek napędowych, od 2-litrowego diesla o mocy 180 koni po mocny silnik benzynowy 3-litrowy V6 380 koni ze sprężarką mechaniczną, który właśnie mam tutaj pod maską. Ale muszę Wam zdradzić, że nie wyobrażam sobie lepszego silnika do Velara niż właśnie ten zamontowany do mojego testowego egzemplarza. A tutaj od tego silnika tak cieplutko. Velar to najbardziej kompletny samochód, z jakim miałam do czynienia w swoich testach. Co prawda kosztuje 537 tysięcy złotych, właśnie z tym silnikiem 380-konnym, ale ma właściwie wszystko, o czym może marzyć kierowca, który siedział już w samochodach premium czy luksusowych i wie dokładnie, jakie gadżety, jakie funkcje można jeszcze dorzucić do samochodu. Ten samochód wszystko to już ma w standardzie. Jest tu tak dużo gadżetów, że naprawdę życia by nie starczyło, żeby je wszystkie wymienić. Jest wspaniałe audio Meridian o mocy 1600 W, 23 głośniki, w tym subwoofer. Brzmi po prostu fenomenalnie. Są bardzo wygodne fotele z masażami. Mogą być ogrzewane lub wentylowane. Jest ogrzewana kierownica. Myślę, że każda pani ciepłolubna doceni to, że momentalnie robi się cieplutka. Jest podgrzewana przednia szyba, więc to jest też bardzo wygodne w zimę. Jest bardzo duży dach panoramiczny, który doświetla nam tu wnętrze. Jest head-up display, gadżecik, ale całkiem przydatny. Jest asystent parkowania, możemy parkować równolegle, prostopadle, tak naprawdę nie używając swoich umiejętności, wszystko się tu dzieje bez naszego udziału. I no co jeszcze? Oczywiście dwa najważniejsze w panelu centralnym wyświetlacze 10-calowe, wyglądają jak iPad, są zintegrowane z całą tutaj deską rozdzielczą, dopiero po uruchomieniu auta je widzimy. One są dotykowe, w rozdzielczości HD, bardzo intuicyjnie się je obsługuje, zupełnie jak smartfony. Największym jednak gadżetem w tym samochodzie jest coś takiego, taka obrączka, opaska na rękę, którą można otwierać albo zamykać to auto. Jak się jeździ tym modelem? Łatwo się domyślić, że doskonale. Gdy wyobrazimy sobie taką rodzinną wycieczkę i jazdę po autostradzie, to na myśl przychodzi mi tylko jedno słowo, owszem wyświechtane, komfort. Ale tu należy traktować je naprawdę dosłownie. Skrzynia jest tutaj automatyczna, 8-biegowa firmy ZF. Możemy ją przestawić w tryb sport, a wówczas przy przyspieszaniu do setki możemy osiągnąć czas nawet 5,7 sekundy do setki. Tak podaje producent, a pamiętajmy, że to auto ma masę przekraczającą 2 tony. Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie 250 km na godzinę. Nie próbowałam. Dlaczego? Cóż, już podczas jazdy na polskiej autostradzie i maksymalnych przepisowych prędkościach przy 140 km na godzinę samochód zużył mi blisko 11 litrów na setkę, więc szybko zwolniłam. Przełączyłam skrzynię i system na tryb Eco i jadąc 120 km na godzinę udało mi się zejść do 9,3 litrów na setkę. Tylko uwierzcie mi, naprawdę żaden klient czy kupiec tego samochodu nie będzie zwracał uwagi na zużycie paliwa.
Oczywiście nie czuć tu ingerencji elektroniki. Właściwie każdy system w każdej chwili możemy wyłączyć. Jedyne, co mnie denerwowało, to podczas używania aktywnego tempomatu układ odpowiadający za utrzymywanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu ze zbyt dużym wyprzedzeniem reagował, wyhamowywał auto. Ale jak wspomniałam, aktywny tempomat zawsze można wyłączyć. Na tylnych fotelach można się poczuć naprawdę jak VIP. Nie dość, że są elektrycznie sterowane, są ogrzewane. Wokół jest naprawdę mnóstwo przestrzeni, a dzieli je dość szeroki podłokietnik. Jak ktoś ma 537 000 złotych, dorzuci sobie, załóżmy, obręcze aluminiowe 22-calowe, na których właśnie mam testowy egzemplarz, za blisko 8 000 złotych i jeszcze kilka smaczków, to za 550 000 ma auto ze wszystkim. Bezpieczne, ładne i prestiżowe.